What the ancients did with these kind of structures to, co robili starożytni z tego typu strukturami, z tego typu miejscami, I give you example. tutaj pokażę nam na przykładzie. That what they call this example. This is Silbury Hill. To jest tak zwane wzgórze Silbury, jedna z takich struktur. Which, like your mountain here, is very morphic. It's very shaped. I które, tak samo jak tutaj nasza góra Ślęża, jest bardzo dobrze ukształtowana. Jest taka. The ancient culture would mount what you would call a gravity motor. A te starożytne kultury zainstalowały coś, co nazywamy takim silnikiem jakby grawitacyjnym. On that cone. Na tym stożku. And that would serve a centripetal electrical function. I to miałoby tą funkcję taką tej energii dośrodkowej. Which would stabilize gravity and restore atmosphere, actually. Która miałaby siłę stabilizować grawitację i odtwarzać, odnawiać atmosferę wokół tej przestrzeni. So the essential lesson here is that ancient geobiology used a network of these structures. I co możemy z tego wywnioskować, to, że starożytni używali w tej swojej geobiologii tych typowych, takich jak tutaj mamy ta góra struktur, takiej sieci tych struktur. When these strong magnetic sites are linked together in a pattern, ponieważ gdy połączymy tego typu miejsca w wzór, w sieć, here's the dodecaecosa symmetry of the gravity anomalies of the Earth grid. Tutaj mamy przedstawioną tego typu strukturze geometrycznej przedstawione anomalie, gravity anomalies. Grawitacyjne anomalie Ziemi. That's from the original book Anti-Gravity in the World Grid. I tutaj mamy obrazki, ryciny z takiej książki, która nosiła tytuł Antygrawitacja na świecie. Notice there is a point here in Eastern Europe. Jak widzicie, mamy tutaj zaznaczony w naszej części Europy ten taki punkt na tej całej mapie. So if you were to take this map here, this point, jeżeli byśmy wzięli właśnie ten punkt z tej mapy and you zoom out, i zmniejszyli skalę tej mapy, you could find out where it was wired in or connected to the bigger grid. Moglibyśmy zobaczyć, gdzie ten nasz punkt tutaj na Ślęży łączył się z tą większą strukturą, z tą większą siecią. I give you another example. I tutaj widzimy. This is the dodecaecosa Earth grid. To jest ta struktura geometryczna naniesiona na glob. If I zoom in on this point, jeżeli przybliży się w tym punkcie mapy, very accurately, bardzo dokładnie, I have Washington D.C. Dokładnie trafimy na miasto Waszyngton i na Pentagon. And the actual Pentagon and the White House is perfectly embedded. Yeah? I jak zobaczymy, Pentagon i Biały Dom są idealnie w centrum tego energetycznego, magnetycznego miejsca. And that creates a very important relationship with a long wave to a short wave. I to obrazuje to bardzo ważną zależność pomiędzy taką krótką falą i długą falą, tymi dwoma skalami. Just to give you another idea of how important that relationship is to very long waves. Tutaj kolejny przykład nam pokaże, żeby tą relację między małymi falami i dużymi zademonstrować. Here's the Michael line, the dragon line through England, Britain. To jest taka linia, smocza linia, która ciągnie się przez terytorium obecnej Anglii. If you extend that line, jeżeli ją się rozszerzy na większą skalę, it actually goes through Azores, Asahuru.
idzie w to, dokładnie przejdzie przez Azores means Asa Uru, they means the queen dragon. Aha, przez przez Azory, yes, so, będzie to przychodziło przez miejsce, które zwane jest właśnie tą smoczą królową. Look at the geometry of Jerusalem. I zobaczcie, jaka jest ta geometria, tak jakby miejsca Jeruzalem. The geometry of Jerusalem to the Michael line. Czyli znaczy korelacja miejsca lokalizacji Jeruzalem do tej linii Michaela czy Michała. It's highly fractal. It's very highly leveraged. Jest bardzo silnie fraktalna. And so the Templars used these grids. I templariusze używali właśnie tego typu siatek. So you should check to see where your mountain is on this grid actually. W miarę możliwości powinniśmy sprawdzić, gdzie nasza góra Tuślęża się plasuje na tej, gdzie ona się mieści w tej całej mapie i w tej siatce. The word Jerusalem means Uru Asa LM. I słowo Jeruzalem pochodzi od Uru Asa LM. Uru means dragon. Czyli Uru, wiadomo, smoki. Asa means queen. Asa to jest królowa. L means L means what? Is a donut here? The L means the place of the phase shift. Phase, right? Czyli L odnosi się do miejsca właśnie zmiany tej fazy, tego przekręcenia takiego. Elohim is one who can make the L or phase shift in their blood. Znaczy to jest taki zmiana w kształcie litery, jest L-shape, right? Yes. Czyli właśnie na kształt litery L, to przesunięcie czy obrót. Which it means optimized translation of vorticity, where mass becomes energy. I to jest taka optymalizowany proces, w którym masa przemienia się w energię. Jest energią. Which, you know, when charge goes in a line, we call it energy. When that same charge goes in a circle, we call it mass. Gdy ładunek ustawi się w linię, wtedy nazywamy to energią. Natomiast kiedy ładunek ustawi się na kształt koła, wtedy mówimy o masie. So, an Elohim is one who has this skill, this order in their DNA braiding to ride that wave. Czyli końcówka nazwy Jeruzalem tak naprawdę odnosi się do tego, który ma zdolność, ma to w sobie możliwość, to DNA, do tak jakby ujeżdżania tej fali, ujeżdżania tej energii, ujarzmienia tej energii. In practical terms, what that meant about Jerusalem as Stargate. W praktycznym przełożeniu, no to odnosi się to do Jeruzalem jako takich właśnie gwiezdnych wrót. Was that if you had an intense bliss experience as a group there, you could shamanically travel with your plasma in a lucid dream back through the sun into the star. Czyli te gwiezdne wroty odnosiły się w taki sposób, że jeżeli w tym miejscu, w Jeruzalem, można jako grupa doświadczyć tego błogostanu, tej ekstazy, można było się przenieść swoją tą plazmę, przetransferować do gwiazdy. In other words, the shaman would actually see through the sun if their group plasma was accelerated. W takim szamanicznym rytuale, tym grupowym, można było stworzyć taką sytuację, w której szaman mógł dzięki tej plazmie całej grupy spojrzeć tak jakby poprzez słońce. It's what the ka in Merkaba or canoe, it was a boat into the underworld. Czyli to nawiązuje do tej cząstki K w słowie Merkaba lub kanu, która to łódź była tą łodzią do pływania w zaświatach. So places like this would compress the plasma in your aura, your ka, yeah? Czyli miejsca takie, z którymi tutaj mamy do czynienia, to są te miejsca kompresji tej energii, tej plazmy. This is from
the Templar work on the grid of Europe from William Buehler. I to pochodzi z pracy Williama Buehla dotyczącej tej takiej mapy tych energetycznych punktów stworzonych przez templariuszy. And it just gives an example, in this case, of how you could discover if the local magnetic anomalies were embedded. I w taki sposób można zobaczyć, w jaki sposób manifestują się te lokalne anomalie w danych miejscach na globie. Jak były tak jakby włączone. This is from William Buehler, The Templar Agenda of the Repair of the Fabric of Time. No, to jest właśnie pochodzi z tej książki tego Williama Buehlera. They call it the repair of the fabric of time. Czyli chodziło o naprawianie tej tak jakby płótna czasu, naprawianie tej tkaniny czasu i to było robione przez templariuszy. So it'd be nice if somebody of the local geobiologists would like to interface with these groups. I dobrze byłoby, gdyby jakiś lokalny taki biolog mógł wejść w jakąś współpracę z tymi grupami, które się zajmowały. Because we could examine where these magnetic lines on Europe. Ponieważ moglibyśmy wtedy ustalić dokładnie, gdzie te magnetyczne linie przychodzą tutaj w Europie. Fit the local Polish grid, yes? Jak pasują do tej naszej polskiej siatki, którą mamy. Now, this does relate to what we're supposed to do right now, hopefully. To mam nadzieję odnosi się do tego, czym mamy się teraz zajmować tutaj. Our intention at this moment Naszą intencją, naszym celem w tym momencie was to do two things. jest, by zająć się dwoma rzeczami. The first was a short review of the core science. Pierwszą z nich jest takie krótkie przypomnienie, taki poglądowe odnośnie tej typowej nauki, tej takiej źródłowej nauki, trzonu nauki. And that was basically, you saw that the Earth grid was designed to look like this, right? Jak mogliście zobaczyć, tutaj właśnie ta mapa Ziemi wpisana była w tego typu strukturę, właśnie manifestowała się w tego typu strukturze. And so if the Earth grid was restored to fractality, then we don't need to learn our atmosphere when the sun blows. Jeżeli nasze... If the Earth grid is restored to fractality, gdyby siatka Ziemi została właśnie powróciła do tej fraktalności, then we get to hold on to our atmosphere. Wtedy możemy się because we restore stable gravity. Wtedy tak naprawdę przywrócilibyśmy balans naszej grawitacji, nie potrzebowalibyśmy niczego z zewnątrz. So we need to understand how to make gravity. Czyli musimy zrozumieć tak naprawdę, w jaki sposób możemy wytworzyć, czy sprawić, że zaistnieje grawitacja. We might even need to know what our local physicist doesn't, which is why does an object fall to the ground? I moglibyśmy dzięki temu tak naprawdę zrozumieć i pojąć, dlaczego obiekty spadają, dlaczego działa na nie grawitacja, coś, czego nie rozumieją obecni eksperci od fizyki. Because that wave geometry is both the cause of gravity and the cause of life. Yeah? Ponieważ ta siatka, ta geometryczna fala, którą tutaj przedstawialiśmy, tak naprawdę jest nie tylko przyczyną powstawania życia, czy przyczyną rozwoju życia, ale także jest źródłem grawitacji. So when waves of charge make that picture, więc jeśli te fale ładunków tworzą taki obraz, taką strukturę, the picture looks like, otrzymujemy taki obraz, który zaraz pokażę.